pracuje każdy mięsień. 4-5 spotkań. Głowa wykorzystała wiedzę, którą ty poskładałeś. Przy tułowiu przyklejamy sobie, tak? Łopatki do depresji i odwodzenia łokcie cały czas przy tułowiu, dobra? Tu. O, w ten sposób. I lecimy. I w ten sposób robisz. Łokieć przy tułowiu, cały czas łokieć, to jest, ale pomalutku, wolno i wracamy. Taki mały ten zakres. Tak, ma być taki mały zakres. To jest najlżejsza guma, więc... Dobra, opuszczamy dłonie i teraz tak, w ten sposób rozciągamy delikatnie, tak? Łopatki do depresji, podciągamy do góry, ściągamy do klatki piersiowej, prowadzimy do góry i opuszczamy w dół i jest praca. Zwalniamy troszeczkę gumę, znowu naprężamy gumę do góry, do klatki piersiowej, do góry i opuszczamy. Zwalniamy, tak, naprężamy. Góra i opuszczamy. To się wydaje. Dobra, rozluźniamy, wracamy do pozycji takiej jak byliśmy wcześniej i jedna ręka. Jedna zostaje, jedna pracuje. Cały czas pamiętaj, bo to jest bardzo ważne, że łokieć ma być przyklejony, bo wtedy rotator nie pracuje. Łokieć ma być przyklejony do tułowia. Łapiemy sobie na prostym nadgarstku gumę, łopatki do depresji i do góry pracujemy. Mocno przytrzymujemy w izometrii i wolno opuszczamy w dół. I znowu dynamicznie do góry, izometria i opuszczamy w dół. I pracujemy 5 razy. 3, 4, 5. Dobrze? Dobrze. Łokieć do przodu skierowany, tak? I pracujemy. A, cały czas... Tak. Staraj się łokieć prowadzić do przodu. Tak, żeby łopatka była przyklejona. Dobra, super. Lekkie napięcie na mięśniu i pracujemy barkami do protrakcji. Tak? Retrakcja, tak jest. Ręce wyprostowane, cały czas napięcie na gumie. Tak, super. Tak, protrakcja, retrakcja, depresja. Protrakcja, retrakcja, depresja. I zębaty pracuje nam tutaj ładnie. Dobra, super. Tak. I teraz tak. Opierasz się dłońmi i teraz pamiętamy. Dłonie są pod kością ramienną, kolana pod kolcami biodrowymi. Ustawiamy neutralną pozycję kręgosłupa. Jak to robimy? Maksymalnie lordoza, nie, w drugą stronę, lordoza, maksymalna kifoza, tak, do góry i po środku, o, i masz piękną neutralną pozycję kręgosłupa. Łopatki przyklejamy, super, tu jest zachowana pozycja, super, zostajemy na napiętym zębatym i teraz pracujemy dłonią. Hop, 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 dobra? Tak, wracamy w bok i w tył. Tak jest. I jeszcze raz to samo. Tak. Tak. Tu staraj się. Nie musisz mocno. Pamiętaj, że to jest praca na rotatorze. Tu nie ma być siły wykonanej, to ma być tylko troszeczkę napięcie, żeby ten rotator został aktywowany, tak? Dobra. Druga strona. Przenosimy ciężar ciała, nie pochylając się z kolanem do zewnątrz. I pogłębiamy zakres w stawie biodrowym. I przytrzymujemy izometrycznie. Wracamy. To samo z drugą nogą robimy.
tyło pochylenie miednicy, skracamy mięśnie proste brzucha, kolano prowadzimy do przodu, do zewnątrz i pogłębiamy izometrycznie, sobie zostajemy tak. Stabilizujesz się, łopatki do depresji, tak? Prosty nadgarstek, schodzisz w dół do pełnego zakresu, hop, rotator, cyk, wracamy. Hop, pomalutku, łopatki do depresji, tak? I pracujemy. Tak, w dół, pomalutku, pełne rozciągnięcie piersiowego. Tu pracuje też mocno ten piersiowy mniejszy. Idziemy do góry, rotator, tak? Bardzo ładnie i opuszczamy w dół, super. I pracujemy sobie wolniutko, faza ekscentryczna i dynamicznie koncentryczna, bez przeprostu w łokciu. A, dobrze, okej. I opuszczamy sobie wolno. Bardzo. I na napięciu klatki piersiowej, tak? Pracujemy. Idzie do ekscentryki, pełne rozciągnięcie, bardzo ładnie. I pracujemy, super, świetnie. O to mi chodzi. Klatka piersiowa pracuje, a nie ręce. Na co jestem uczulony? Chodzi o Twoje zdrowie i o Twoją kontuzjonalność. To jest odruch, na tym się nie panuje, dopóki się o tym nie wie. W momencie, jeżeli Ty jesteś na ławce ułożony i masz już ciężar w fazie koncentrycznej, nie rób czegoś takiego. A, nie poprawiaj się. Tak? Jeżeli czujesz, że jesteś niewygodnie Ci na ławce, nie masz pozycji, powiedz: Patryk, weź ciężar, ja biorę ciężar, Ty się układasz bez ciężaru, bo wtedy najczęściej dochodzi do kontuzji. Tak samo jak masz sztangę już przy wyciskaniu na ławce prostej i masz sztangę, to nie poprawiamy się, bo tu dochodzi, bo masz mięsień pod napięciem, masz ciężar na sobie i w momencie, tak samo, bardzo ważna rzecz, jak wykonujesz ćwiczenie, na przykład przysiad, nie ma czegoś takiego, że Ty robiąc przysiad, Patrzę sobie gdzieś. bo ja sam doznałem kontuzji przez to. Kolega mnie zagadał z tyłu, tak, co? Odwróciłem się pod ciężarem. Także pamiętaj, wykonujesz ćwiczenie, patrzysz się prosto, nic się nie dzieje dookoła, dobra? Robisz powtórzenie, kończysz, wtedy sobie możesz odejść, obrócić, dobra? Tak samo jak bierzesz sztangę do martwego ciągu, stanąłeś źle, nie ma poprawiania, odkładasz sztangę, ustawiasz się równo i tak dalej, dobra? Dobra? I pracujemy. Pamiętaj, że tutaj bardzo mocno ćwiczymy antyrotację. Pracujemy na antyrotacji, bo Ty masz w jednej stronie, to jest ćwiczenie unilateralne, tak? Gdzie masz w jednej stronie ciężar, na jednej stronie i drugą stroną ciała, tułowia musisz równoważyć ten ciężar. Przenosimy sobie na lewą rękę. Prosty nadgarstek, stabilizujesz łopatki i pracujemy. Bardzo ładnie. Dynamika jest, ale bez przeprostu w stawie łokciowym i bez strzelania z barku. Czyli staraj się tak zachować troszeczkę delikatne zgięcie w stawie łokciowym. O właśnie, bardzo ładnie. No i pracujemy tutaj klatką piersiową. Napięcie. Zejście do ekscentryki. Dobrze. I skupiasz się na piersiowym i wyciskasz. Tak jest, super. Antyrotacja? Tak. Tyło pochylenie miednicy, skracamy mięśnie brzucha, napinamy i trzymamy. Utrzymuj. Zwalniamy. Pomalutko do góry.
Tu pamiętaj, do protrakcji, czyli napinamy zębaty, do przodu idzie bark, tak? I pracujemy. Wyprost w wstawie łokciowy maksymalny. Świetne ćwiczenie. Zwalniamy, wstajemy, odpoczywamy chwilę. Tak? W momencie, jak my przejdziemy do klęku, to biodro ustawiamy, miednicę, tak? W momencie takiego ułożenia ja już tu pracuję całą taśmą. Ja już muszę ustabilizować tutaj miednicę, biodro. Tu mnie ciągnie, ja muszę to wszystko ustabilizować. I pracuję Ci naramienny, pracuję piersiowy, tak, wszystko pracuje, tak? Jest dobra. I pracujemy. Utrzymuj. Zwalniamy. Przechodzimy do drugiego. Troszeczkę tą nogę sobie wyprostuj, dobrze? Żebyś był w takiej izometrii. Zwróć uwagę, że ta guma Ci już coraz niżej schodzi. No właśnie. I utrzymuj. Zobacz, jak tutaj właśnie ten piersiowy mniejszy pracuje też, tak? I opuszczam. Tak jest. Druga strona. Utrzymuj. Luz. Super. Schodzisz do zakroku, podnosisz, opuszczasz. I teraz tak, wypychasz, wyciskasz ketla do góry, nad siebie, tak? Robisz zakrok na tamtą nogę, pomalutku, schodzisz. Tak jest, do góry. Tak, do góry I wstajesz. Tylko pamiętaj, stopa jest równo, nie robisz tak, tylko robisz rotację zewnętrzną w łokciu, w kolanie. Zobacz, stabilizujesz ciało, rotacja zewnętrzna, wypychasz ketla i na prostej stopie schodzisz, nie robisz tak, tylko prosta stopa. I wracasz. Tak. Pomalutku. Tak, wracasz. I opuszczasz ketla do klatki piersiowej. Super. I znowu góra. Bardzo ładnie. Zakrok pomału. Schodzisz całkowicie do... Wstajesz. Opuszczasz. Ręka może być trzymana w bok dla stabilizacji. Hop. Dobra. Jeszcze raz. Do tyłu. Potężnym błędem w treningu siłowym jest robienie... Zwróć uwagę, co tu zrobiłeś. Zrobiłeś zakrok w takiej pozycji. Równie dobrze mógłbyś zrobić takie coś. Ten sam? Ten. I teraz tak. W momencie, kiedy ty robisz wykrok, kość piszczelowa schodzi ci pod kolano i działają potężne siły ścinające na kolano. To jest absolutna katastrofa dla kolana. Nie powinno się robić wykroków, jeszcze w dodatku pod obciążeniem jakimkolwiek, czy to z ketlami, czy ze sztangą. Nigdy nie robimy tak, bo zawsze jest uderzenie w kolano. Zwróć uwagę, mnie już zabolało teraz. A w momencie, jeżeli ja zrobię zakrok, to jest ten sam ruch, ta sama izometria mięśni, ten samo rozciągnięcie. Lecimy. Druga strona. Stań sobie tu może bliżej troszeczkę. Wypychamy do góry. I prawa noga idzie do góry, do tyłu, tak? Większy zakres ruchu.
Tak, wstajemy sobie i opuszczamy. Góra. Zakrok. Większy zakres ruchu, tak. Bardzo ładnie. Cały czas skupiaj się na tym, żeby kolano szło do rotacji zewnętrznej. Bardzo ładnie. Góra. Jeszcze jedno powtórzenie. Skupiamy się na tym, żeby podnosić się na czworogłowym na nodze, a nie na plecach, tak jak to do tej pory robisz. Schodzisz w dół i podnosimy się na nodze wykroczną. Bardzo ładnie. Dobra, rotacja w kolanach, ręce na klatkę piersiową i pracujemy. Biodro, śmiało, śmiało do tyłu i schodzimy w dół bardzo ładnie. I góra. Tył. I góra. Schodzimy w dół, hop, wyciśnięcie do góry. Wracamy, hop, hop. Dobrze? 6 kg. Dobra, Nie jest dużo, bo to jest sam przysiad, już będzie obciążeniem. Dobra, ręce złożone, bardzo ładnie i pracujemy. Dół. Czyli podnoszę ręce, czy nie? Nie, tutaj zostajesz, schodzisz nisko do przysiadu, bardzo ładnie, podnosisz się, prawa ręka nad głowę pomalutku, wracamy. Możesz troszeczkę szybciej to pracować teraz. Tak. I góra. Hop. I wracamy. 3. 4. Tak. 5. I 6. Dobra, opuszczamy. Dwa. 3. 4. Trochę palmy. 5. Jeszcze ostatnie powtórzenie. Pięknie.